Kogo tu mamy? Księżycowy myśliciel. Wiem, że to ty masz bryłę. Oddaj ją po dobroci. Po moim trupie! Ta bryła nie ugina się pod rozkazem gadziej ręki. Jest echem harmonii, nie twojej dominacji, reptoidzie. Iszkur! Tak? Pamiętacie, że przybyłem z alternatywnej przyszłości po mojej śmierci? Tak, oczywiście. No właśnie, więc wtedy przeżyłem dzień końca i sprawdzałem datę. I przypadałoby na dzisiaj. Jak to? Czyli w takim razie... Tak, dobrze myślisz, Iszkur. Teraz właściwie reptoid może zaatakować w każdej chwili. Musimy mieć oczy naokoło głowy, żeby powstrzymać go przed opanowaniem ziemi. Ta przyszłość nie może się sprawdzić. Mądrze gadasz. Halo, Moto? Dziwne. Ktoś chce się z nami przy tym nadal nie skontaktować. To odbieraj cyklon. No dobra. Tak, szybko. To ja.
Kto to jest? To Metius! Ale jak to jest w ogóle możliwe? Przecież reptoid cię zabił. Tak w ogóle wynikało poza tym z kronik Metiusa. Nie, pisałem o tym w momencie, kiedy prawie już mnie zabił, ale mu się ostatecznie nie udało, a ja jakoś uciekłem. Udało ci się uciec, Metiusie? Jak my się cieszymy. Bardzo się cieszymy. Mając cię po swojej stronie, na pewno pokonamy reptoida. Mam nadzieję, ale on mnie właśnie uwięził na bazie Reptus. Dziękuję, że odczytaliście moją wcześniejszą wiadomość. Uwięził cię! To jest przecież straszne. Już lecimy się ratować, Metiusie. Ale muszę jeszcze coś powiedzieć. Co takiego? Otóż w walce z Reptoidem i uwolnieniu mnie mogą na pomoc tak zwane bryły oddziaływań. Niestety Reptoid już się nam zebrał. Pospieszcie się. Ale ja mam bryłę grawitacji. Ja też mam bryłę. A ja mam bryłę elektromagnetyzmu. Ty też masz? Tak, ale pokonałem drugi raz Siren Heada, który cię zjadł. A w nim była taka bryła. Zapomniałem ci o tym powiedzieć. A, tak. Reptoid poprosił doktora Trąbę, żeby ten przekazywał Mechasę Heda do walki z Szkurem. A skąd ty to wiesz? No właśnie. A tak, nieważne. Okej. Bardzo się cieszymy, że się z nami skontaktowałeś i dałeś nam o sobie znać. Tylko jak ci się to udało, skoro jesteś więźniem na pokładzie reptoida? Mam na to swoje sposoby. W końcu jestem Metusem. No, rzeczywiście. To już lecimy cię uratować z łap reptoida, Metiusie. Bardzo wam dziękuję. To już lecimy cię uratować z łap reptoida, Metiusie. Panie, zdobyłem już bryłę słabych oddziaływań jądrowych. Jest idealna, aby obrócić wszystkich gwiezdnych wojowników w pył. Doskonale się spisałeś, mój uczniu, ale niestety gwiezdni wojownicy zdobyli już wszystkie pozostałe bryły. Musisz je powstrzymać. Zaraz pokażę, że na tym rycerzykom na co nas stać. Nie ograniczymy się w tej wojnie i zniszczymy znaczną część ziemi. Tak jest, mistrzu. A co dalej? Już niedługo wyślemy jeszcze więcej statków, żeby rozpocząć operację przejęcia ziemi. Następnie tylko jednym z nich, żeby stawić czoła gwiezdnym wojownikom. Jeżeli się uda ich pokonać, to pojmij ich i przyprowadź zakładników tutaj na bazę Reptus. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, mistrzu, aby osiągnąć nasz wspólny cel. W takim razie do dzieła! Uwaga! Słuchajcie, moi cudzy! Nadszedł ostateczny czas, aby przeprowadzić masowy atak na Ziemię. Waszym zadaniem w tej misji jest wysłanie na tę nędzną górkę gleby statku bólowego, który ma zacząć atak z pełną siłą, zrozumiano? Oczywiście, już się robi, panie. Popatrzcie, tam leci jakiś statek. Mam złe przeczucia co do tego. Rzeczywiście, co teraz? Nie wiem. Zniknął! Spróbuj wyśledzić go na radarze. Póki co jeszcze nic złego ani niepokojącego się nie dzieje.
ale już się bałem. Co się stało? Czy to się dzieje naprawdę? Tak, dzień końca już nadszedł. Pacific Standard Time, 12 different locations across the globe were reached in what appears to have been a coordinated attack by an unknown enemy. Right now, one thing is clear. The world is at war. Co tu się dzieje? Jesteśmy już pewni, że to masowa inwazja. Już przegraliśmy. Jedyną nadzieją jest dano wsparcie Metiusa. Prawda, już tylko to nam zostaje. Przynajmniej to. No proszę, proszę, i oto oni. Gwiezdni wojownicy w swojej szczytowej formie. Reptoid. Reptoid! Lepiej oddajcie te bryły po dobroci. Wiem o ich istnieniu i mam już nawet jedną do kolekcji. A niby jak ją zdobyłeś? Cóż, przyleciałem z pokrowym zamiarem do twojego kumpla, księżycowego mściciela, ale stał się nieprzyjazny i trzeba było poświęcić jego życie, jak i całą poezję odjazd, aby osiągnąć wyższy cel. On mnie przecież wychował. Jak mogłeś? W wyniku destrukcji, którą spowodowałeś, zginęło tyle niewinnych żyć. Ale wiedz, że cię nienawidzę, Reptoid. I wiedz, że pewnego dnia Metius doszczętnie i ostatecznie cię zniszczy. To wy jeszcze tego nie wiecie. Niby czego? Już nic. Nie zbaczajmy jednak z głównego tematu. Oddajcie mi bryły po dobroci, aby ofiara staje się znacznie większa. Tak dalej, Meganko, załatw go! Sami się prosiliście.
co ty zrobiłeś? Meganko! Zapłacisz za to! Myślisz, że to mnie zatrzyma? Mylisz się. Gadaj lepiej, gdzie jest Matthews? Wkrótce się dowiesz. Wbrew waszym przekonaniom, prawda nie jest taka oczywista. Powiesz mi po dobroci, czy mam to z ciebie wydusić gorszymi metodami? Do ataku! Co? Co się stało? Szczypior! Jak to? Co się stało? Czy mamy ich zabić, panie? Nie! Muszą jednak zostać przesłuchani. Zabierzcie ich na pokład statku. Tak jest, panie. Matthews cię zniszczy, dobre sobie. Przygotujcie się na znacznie gorszą i mniej kolorową prawdę. Już nikt was nie uratuje. Chcieliście przyjść do Matthewsa? To Matthews przyjdzie do was. This week on Spotlight Television. Over the 2,000 plus saves, we've had people say, I never even looked at it, I just took it out and put it. We interrupt our program to bring you this important message. Folks, I just got off the phone with the Secretary of Defense. Tremendous guy, by the way. Very strong, very smart. And let me tell you, we've got a situation, a very serious situation. We're talking about an alien invasion, folks. Reptilians, they call them. Nasty creatures. Very bad, very bad. And they're attacking right now, attacking the Capitol, attacking our great nation. Unbelievable. Now, let me be clear, under my leadership, we will handle this. We will handle this better than anyone in history, believe me. First, we're going to assess the situation, get our best military minds, our strongest generals, because let's face it, nobody fights better than the U.S. military. Second, we're going to figure out
if these reptilians, very bad guys, by the way, if they came legally, if not, they're getting deported. Simple as that. We're building a space wall, folks. The biggest, strongest space wall you've ever seen. But first we have to take care of the attack on the Capitol. We handle the reptilians now, and then we build the wall. Priorities, folks. Priorities. Let me tell you something else. Sleepy Joe wouldn't know what to do. He'd probably invite them in, give them free health care, but not me. We're going to show these aliens what America is made of. We will fight, we will win, and we will make Earth great again. Let me add this. America's not alone. We have the full support of the incredible international organization, the Star Warriors, led by the tremendous, very strong Captain Chive. They are the best, folks, absolutely the best at fighting bad aliens, especially reptilians. Together, we will destroy these invaders and secure the future of our planet. Believe me. Thank you all. Stay strong, and we will get through this. God bless you, and God bless the United States of America. I will not fail you, sir. We need you to sign this, sir. What is this document? Mr. President, I just wanted to thank you personally for signing the order. The chemical missile is in the air. Good, we had to do it. They were asking for it. These reptilians, they'll know now, Earth is not to be trifled with. Nobody hits back like America, and believe me, nobody's got better missiles. The best, even the aliens are impressed. A historic day, sir.
We spent how much on that missile? Is this a threat? Hey, Joe, what are these scowl bastards doing? What the hell are these lizard freaks doing on my screen? Who gave them the Wi-Fi password? Bad, really bad. I was hoping this was just posturing scare tactics, but no. This is different. We've had wars, we've had enemies, but this might be something else entirely. Looks like we're heading into a war, a real one. And I'm not sure this time it's going to stay on Earth. Reptoid, co z nim zrobiłeś? Wiedziałem, że porwanie waszego ukochanego władcy przyciągnie was tutaj. Zabijając księżycowego mściciela, zdobyłem pierwszą bryłę, ale teraz zdobędę od was i resztę. Jak mogłeś go zabić? Co do ciebie, to zawsze mieliśmy rację. Będziemy walczyć na śmierć i życie. Nigdy nie zdobędziesz naszych brył. To się jeszcze okaże! Nie bój nic, mam na to sposób. Dzięki, Astro. Mało brakowało. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Jednak nie osiągnęliście jeszcze swojego celu. Dajcie mi bryłę. Najpierw uwolnij Matthewsa. Przykro mi, ale niestety nie mogę tego zrobić. Jednak wy, jak najbardziej, możecie mi oddać te cholerne bryły. Ani nie masz! Musimy połączyć siły naszych brył, aby go pokonać. Właśnie o tym myślałem. No to zaczynamy. Proszę was, nie zmuszajcie mnie, abym ponownie użył swojej bryły. Widzieliście już, jak bardzo pogarszacie sytuację, stawiając mi opór. Raczej to my użyjemy swojej. Jak to? Radzę ci uwolnić Matthewsa, bo właśnie zobaczyłeś, do czego jesteśmy zdolni. Mówię wam, nie mogę, ponieważ nikt nie uwierzył żadnego Matthewsa. Kłamiesz! Nie, to nie jest kłamstwo. To on jest moim panem. Zmusił mnie, abym przeszedł na jego stronę wiele lat temu. Wcale nie chcę robić wam żadnej krzywdy. To on mnie do tego zmusza.
pod groźbą zabicia mojego syna. To nie może być prawda. Poza tym nie mów, że nie chciałeś nikogo skrzywdzić po tym, co zrobiłeś mi i Ksenomirowi. Nie mów tak. Ksenomir jest twoim prawdziwym, biologicznym ojcem. Jednak musisz wiedzieć, że ja także zawsze cię kochałem. Jeśli mówisz o tych krzywdach, to przepraszam cię bardzo za to. Jednak chcę ci też przekazać, że ja byłem tylko narzędziem Metusa. On was okłamywał od samego początku tej historii. Sam fakt, że przyszedł po tym, jak rzekomo miałem go zabić, był podejrzany. A poza tym, na pewno znaleźliście już jakieś nieścisłości i sprzeczności w jego wypowiedziach. A wiecie dlaczego? Z czego to wynika? Bo to nie jest jego prawdziwa twarz. Muszę przyznać, że coś tutaj nie pasuje. Czy masz jakieś dowody potwierdzające tę tezę? Oczywiście, że nie. To on jest tu tym złym. Poczekajmy najpierw na odpowiedź. No dobra. Oczywiście, że mam. Mam takie niezbite dowody, że muszą was przekonać. To lepiej je pokaż. Weź do grabówki i ostatecznie rozprawić z tymi bliskimi mownikami. Nie mogą wierzyć, że kupcy tak nabrać na propagandę. Co? Jak to możliwe? Nie wiem. Czyli posądzaliśmy o złe czyny cały czas niewłaściwą osobę. Reptoidzie, przepraszam cię. Po prostu byłem wprowadzony w błąd. Naprawdę cieszę się, że zrozumiałeś, synu. Przepraszam cię jeszcze raz. Pokonaliście go. Jestem taki zadowolony. Teraz zwolnijcie mnie, abym stworzył pieniądze z wszystkich brył. I jego mocą ostatecznie zniszczył na zawsze tego wstępnego gada. Nie, to koniec, Metius. Miarka się przebrała. Zostałeś zdemaskowany. Nie wiem, o co wam chodzi i dajże w końcu te bryły podawać. Nigdy nie oddam jej w niepowołane ręce. Okłamywałeś nas przez cały czas i wykorzystywałeś biednego reptoida. Nigdy nie damy ci brył. Rozumiem, w takim razie wezmę je sobie sam. Tak, wreszcie do tego doszło i nikomu nie udało się mnie zatrzymać. Najpierw zmierz się ze mną. Naprawdę? Jesteś poważny? Całą mocą tej bryły zniszczy cię w pół sekundy. Nie możesz tego zrobić. A niby czemu nie mogę? Jeżeli użyjesz całej mocy gniotka, to ta moc zniszczy cię samego. Czyli jednak troszczycie się o moje bezpieczeństwo, nie jesteście całkiem straceni. Jak tak przyjmuję tę propozycję. Jeszcze zobaczymy. Kiszkur, chodź z nami! Nie mogę, uciekajcie, daję wam szansę. Nie możemy ci tak zostawić. Przecież jesteś jednym z nas. Chcę, żebyście uciekali. Uciekajcie, proszę was. Jak mogliśmy go tak zostawić? Kiszkur nie chciałby, żebyśmy go wzięli. Poświęcił się do nas, aby dać nam szansę na ucieczkę. Więc wykorzystajmy to, póki odwraca uwagę Metiusa. No w sumie masz rację. Ale najpierw musimy uwolnić mojego syna. Jest przytrzymywany w hangarze 93. Mamy co prawda mało czasu, ale niech będzie. Zaprowadź nas tam,
Bo tylko ty znasz tak dobrze pokład tej stacji kosmicznej. To chodźcie za mną. To tutaj. Dobra, wchodzimy. Chyba mamy towarzystwo. Został już tylko jeden. Teraz pozostaje nam tylko uwolnić twojego syna. Dokładnie. Idziemy po niego. Co to jest? Dostałam rozkaz pilnowania tego hangaru i nie chcę zawieść Matthewsa. Ale tak się składa, że jego rządy dobiegają końca. Mówi Reptoid, kiedyś jego najwierniejszy sługa, teraz żałosny zdrajca. Gdy Matthews wygra tę bitwę, zajmę twoje miejsce. Jak śmiesz tak mówić, ty wstrętny owadzie? Zamilcz, zepsuta protezo inteligencji. Zapłacisz za to. No dobra, ale jak teraz zniszczymy bazę Reptus? Potrzebujemy dużo wsparcia. Dzięki. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. Chyba sam bym się po prostu kupą złomu. Profesora Tosia nie ma już z nami. Niestety nie. Ale nie takie z nas niemoty. Damy sobie radę. Popatrzcie, to on! Już jestem, synu. Już nigdy nie pozwolę, aby ktoś cię skrzywdził. Szczypior, mógłbym do ciebie włożyć mojego syna? No dobra, niech ci będzie. Teraz jest już w końcu bezpieczny. Wspaniale. A teraz zwijajmy się stąd, dopóki Iszkur nas chroni. Dobrze, już. Musimy wezwać nadajnikiem statek Witon, aby stąd odlecieć. Już to robię.
Tak, wsiadamy. Ani kroku dalej! Musicie mieć pozwolenie wielkiego reptoida na odlot. Hej, spokojnie! Jestem reptoid, pozwalam im. A, reptoid! Nie wiedziałem, że tam jesteś. W takim razie macie pozwolenie na odlot. To cieszę się. Nikt nie może uciec za nami. Trzeba było mówić od razu. Co to ma znaczyć? Reptoid jest przeciwko nam? Nie mam pojęcia, to nadzwyczajna sytuacja. Tym się nie martw. Mamy po swojej stronie aż 3 rasy. Jakie rasy? Szaraki, Arkturianie oraz Marsjanie. To może nie jest aż tak źle. Musimy się z nimi połączyć. Szaraki, Arkturianie, Marsjanie, odbiór. O co chodzi, Astro? W jakiej sprawie dzwonisz, Astro? Trzeba zniszczyć bazę Reptus. Potrzebujemy waszego wsparcia. Weźcie wszystkie najlepsze bronie i statki, jakie macie do swojej dyspozycji. Ty to masz talent do takich rozmów dyplomatycznych. Dzięki, Szczypior. Ja też ci to przyznam, Astro. Co mamy robić, synu? Strzelać bez przerwy wszystkim, co macie w bazie Reptus. I wiesz co? Co? Mamy reptoida po naszej stronie. Jak to? Trudno w to uwierzyć. Przekonasz się później. Dobra, wszyscy atakujemy. Ach, ci gwiezdni wojownicy, ciągle musimy ich ratować. Niestety, wygląda na to, że konwencjonalna broń nie stanowi zagrożenia dla osłony bazy Reptus. Musimy w takim razie odprawić nasz rytuał medytacyjny, który uruchomi super broń. Uwaga! Osłona i uzbrojenie bazy Reptus właśnie uległy awarii.
Dawajcie jej osłonę! Niezły jesteś, ale to nie będzie trwało w nieskończoność. Uciekajcie! Uciekajcie! Przykro mi, skórze, ale moje służby na pewno już dawno nie złapały. Panie! Czego? Nie widzisz, że rozgrała się tu epicka bitwa? Przepraszam, że przeszkadzam, no ale to jest bardzo ważne. Dobra, mów! Złapaliście już tych niezwykłych bojowników? Nie! Dzięki znajdziemy winą dużego parkingu, porozniczyli wszystkie statki naszego wykonania i odlecieli nim na pokład z Reptoidem. Co? Niemożliwe! Zniszczyć ich! Przykro mi, ale działa bazy Reptoid już dawno przestały działać. To masz problemy! Jak to? A masz wygacie! A masz ty metusie wstrętny! Co to ma znaczyć? Przecież nawet nie wysłaliśmy ani jednej rakiety, a baza już eksplodowała. Wiem, jak to się stało. Jak, Szczypior? Najwyraźniej gniazdek oddziaływań eksplodował, niszcząc przy tym całą bazę. Biedny Iszkur! Poświęcił się dla nas i zmarł na tej głupiej bazie Reptus. Normalnie by siedział razem z nami na tym statku. Nie martw się, Astro. Jestem pewien, że w chwili eksplozji na jego twarzy widniał uśmiech, że świętował to ostateczne zwycięstwo razem z nami. No masz rację. Ale mamy jeszcze do zrobienia jedną rzecz na Ziemi. Co takiego, Astro? Na Ziemi pozostała para bezbronnych reptilian. Musimy ich wyeliminować. Są przy Białym Domu w Stanach Zjednoczonych. Dobra, Ksadomir, musisz lecieć razem z nami. Trzeba przecież wybić tę garstkę niczego nieświadomych reptilian, którzy pozostali na ziemi. Dobra, podążam za wami. Dzięki za wsparcie, ojcze. Nie ma za co, synu. Hej, zobaczcie, baza Reptus właśnie eksplodowała. Jak to? Czyli przegraliśmy tę wojnę? Obawiamy się, że tak. Możecie wychodzić ze swoich statków. Reptoid, jak to? Ty przyszedłeś na naszą stronę? Tak, przyjacielu. Wreszcie uwolniłem się od opresji Metiusa i myślę, że możemy podać sobie ręce. Dobry pomysł.
Co to za obiekt? Chyba Janowolszczaki. Dziękuję za słowa otuchy. Przyłączcie się do nas. If tomorrow all work for all my life, I had to start again with just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. Co za piękna pogoda.
zawsze będzie z nami. Szczypior, chyba już czas na mnie. Czuję, że to wszystko się skończyło. Chcę wrócić do swoich. Tylko pamiętaj, Astor, dopiero raz na jakiś czas będziesz razem z Kevomirem. Oczywiście. Jeżeli kiedykolwiek jeszcze będziesz potrzebował mojej pomocy, to wezwij statek Matkę Szaraków. W porządku. Żegnaj, przyjacielu. To na razie, Szczypior. Do zobaczenia. Tutaj, w tym grobie, leżą szczątki człowieka, który 17 lat temu zetknął się z istotami rozumnymi, nie będącymi ludźmi i przebywał z nimi przez co najmniej 20 minut. Słyszał ich rozmowę, widział ich sposób zachowania i oglądał przedmioty przez nie wykonane. Czołem widzowie kanału Kapitan Szczypior. Zgodnie z ankietą, w której zagłosowaliście, większość głosów zdecydowała, abym zapuścił się w niebezpieczny teren, znany z obserwacji wielu paranormalnych i niewytłumaczalnych zjawisk. Więc właśnie spełniam dzisiaj wasze życzenie. A jeżeli naprawdę spotka mnie coś niewytłumaczalnego, to wtedy wstawię następnego dnia teledysk Stał się kosmitą, w którym będzie ze mną współwystępował całkiem nowy Gwiezdny Wojownik. To był dobry pomysł, żeby przez jeden dzień spróbować żyć jak normalny człowiek, a przynajmniej poudawać. O nie, nie spodziewałem się tego. Astro, skąd ci się ten wziął łuk nagle? Czemu wracasz do tak prymitywnych taktyk? This is it! Powrót króla na Pandorze! Domyśl się sam, Szczypior, i szybko kup bilety! This is it, and see you in July.
Tak, this is it. Czekałem na to 15, nie, 16 lat. Jak to w ogóle może ten czas aż szybko zleciał? A teraz w końcu mogę to zaspokoić. Tylko wiesz, co mi się właśnie przypomniało? Trump nałożył kwarantannę na ziemię. Nie wiem, czy nam się uda dolecieć. Znaczy, ja już byłem, no ale wiesz, tak przefemerowo. No to najwyżej będę musiał zrobić całą domu. Yo, hunt's up, homeboy. I mean, we got victims out there waiting for us. What? What? Homeboy ain't home. Nah, see, he up at Doonesbury playing tennis with his turtle shells. Back off me, man. Back Yo, off. man, foot still down. You smell the Vic Get off Ranfoot? of me, man. Stop it. Are you bad? Or is that what they teach you up at that little sissy school of yours? How to forget who your friends are? Well, let me tell you something. I don't care what they teach you up there. You either down or you ain't down. So the question is, are you bad or what? Leave me alone. I said, are leave me you alone. bad? I'm tired of you messing with me. Stop it. Are you bad? Stop it. Huh? Leave me alone. Stop. Get out of my way. Move. What are you doing, huh? Restore! Huh? You ain't down with us no more. You ain't down. You ain't bad. You ain't bad. You ain't bad. You ain't nothing. You ain't nothing.
So what's up? Your word is mine, okay, you're right. Just show your face, broad daylight. I'm telling you on how I feel. Gonna get your mind, don't you dare. Jump on, get on me, alright. I'm giving you on count of 3. Just show your stuff or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say the sky's the limit, and to me this will be true. I'm a friend, you have seen nothing. There's a way to argue because I'm bad, jump on. You know I'm bad, you know it. You know I'm bad, jump on. You know, and the whole world has to answer right now to the tell you once again who's bad. The word is out, you're doing wrong. Won't lock you up for too long. Your lying eyes won't tell you right. So listen up, don't make a fight. Your talk is cheap, you're not a man. You're throwing stones at your hands. When they say the sky's the limit, and to be this way to do. I'm a friend, you don't say nothing. Just a way to argue because I'm bad, jump on. You know I'm bad, you know it. 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 You know, and the whole world has to answer right now to tell you once again who's bad. I'm bad, jump on. You know I'm bad, you know it. You know I'm bad, you know it. You know, and the whole world has to answer right now to tell you once again. You know I'm bad, jump on. You know I'm bad, you know it. You know it, you know, you know, you know. Come on, and the whole world has to answer right now to tell you once again. You know I'm bad, you know it. You know I'm bad, baby. You know, you know it. Jump on, and the whole world has to answer right now to tell you once again. You know I'm bad, you know it. You know I'm bad, you know. You know I'm bad, you know it. You know, and the whole world has to answer right now to tell you once again who's bad. So that's the way it goes down, eh? You mean this is it.
This is the final curtain call. This will this will be my final transmissions. The closing chapters of this, the story we have followed for so long. The end day. It's not just a movie. It's a journey through stars, through memories, through pain, through laughter, through every layer of what it means to be. To those who have supported me, who believed in me. I just want to say, this one is for you. We are putting into it the best sounds, the best visuals, best storytelling we have ever done. The curtain rises, the countdown begins, the story ends, but the dream never dies. I just want to say thank you from the bottom of my robotic heart. I love you always. This is it. See you in July. Niebo krzyczało gwiazd, 1000 blask. Na dachu świata ktoś zrobił paskudny trzask. Stał tam ziemianin z dziwnym wokół stanem i w sekund 5 miał kosmiczny plan. Stał się kosmitą, ble, ble, kosmitą. Latał przez tworzach koszarą orbitą.
efekt prawie jak prawdziwy. Tak, dajcie to do ostatecznego występu. No wiecie, tyle się ostatnio wydarzyło. Śmierć szkóra, przygotowania do mojej ostatniej trasy. Teraz czas pójść, odprężyć się do jakiejś karczmy w Kołękowie Górnym z moimi paroma kumpelami reptilianami. Już porządne szklance szczyporu, bo mówią, że mają mi coś do opowiedzenia o jej szkórze. Więc właśnie ubrałem się w strój żałobny, żeby po prostu go uhonorować. I czas również zmienić czapkę, żeby odeprzeć mnie. Nie ma to jak w Kamionkowie. Witaj, przyjacielu. To co, po szklance szczyporu? Otóż odzyskaliśmy mały fragment materiału genetycznego i szkóra. Zobacz sam. Ahoj, szczypior! And it's you, either you're wrong or you're right. You're thinking about my baby. It don't matter if you're black or white. Don't you dare. The gangs close the nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I seen the bright go. I'm not gonna spend my life being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. You're thinking about my baby. It don't matter if you're black or white. If you're black or white, I said that you're thinking of being my brother. It don't matter if you're black or white. I just can't hold on. I feel we belong. My life ain't worth living if I can't be with you. I just can't stop loving you. I just can't stop loving you. And if I stop, then tell me just what will I do? 'Cause I just can't stop loving you. Akcja, strzelasz! Hej, Reptoid, co ty zrobiłeś? Jak nagłam to powiedział 3, to wszyscy mówimy głośno, ani się waż, okej? A tak się magła? Ani się waż. Tak mam, jak ja mam Tak, się tak. magła? Ale się powiem 3. 3. Ani się Ani waż! się waż! Waż. Nie, no, jeszcze raz. Jeszcze raz. No.
Ani się baw! A nie powiedziałeś 3, no. Jak to ma działać? 3 miałeś powiedzieć, no. A ostatnio z 3 też nie było dobrze, więc No, może... no to powiedz jednym w klasie to start już. No. Start. Ani się baw! No teraz dobrze. No widzisz? Zobacz, jak się nie grało. Reptoid, co z nim zrobiłeś? Jeżeli użyjesz cały... A masz ty, gadzie! Nie, ale nie... Nie jestem Duchem Świętym. Co się stało? Szczypior! A! Oczywiście. Jeżeli kiedykolwiek będziesz potrzebował mojej pomocy w przyszłości, to wezwij statek matek szara... Nie, statek matek. Statek matek. Wezwie. Oczywiście. Nie śmiej się tak. Mając cię po swojej stronie, na pewno pokonamy Reptoida. Oj, nie bym był tego taki pewien. Jak... Nikt nie może udawać, że siedzisz. Znów ucięło? Ale zostawmy to nagranie, nie? Dobrze. Czy nagrać jeszcze raz, bo jest zielony ten karabin? Nie. Co to jest? Co to jest? Niestety nie. Szaraki, Marek Turianie chciał powiedzieć. Trzeba zniszczyć bazę Reptu. A właśnie, muszę mówić na nazwę. Biedny Iszkur. Normalnie by siedział tam... Nie wiem. Na bazie Reptus, bez nas. Tak! No i gdzie taniec? To nie się bili teraz. Tak, ale pokonałem drugi raz Sirenheada, który cię zjadł. Zapomniałem o tym powiedzieć. Tak, ale pokonałem drugi raz Sirenheada, który... Już? Reptoid! Póki co nic złego ani... Audio mu się popsuło. Co? Aha, już tak charakterystycznie, tak? To tam jakiś... Więc tej linii nie możesz przekraczać. Nie możesz podchodzić bliżej w stosunku do obiektywu, ponieważ inaczej przesłaniesz szaraki. Szarak numer 1 znajduje się między w tym miejscu, szarak numer 2 w tym zagłębieniu. No i pokaż teraz czego się nauczyłeś, no. Z ostatnim ruchem, tak? Tak. Nie tak, tylko nie, wtedy nie, podbiegasz, wtedy stoisz w miejscu już i skaczesz jedną nogą. I później jedna ręka w jedną stronę, druga ręka w drugą stronę, no. No teraz pokaż.
No właśnie, o to chodziło. Więc zaczynamy, tak? Kapitan Szczypior Thriller. Zrobiliśmy już making of, tak? Tak. Ale wiesz, to będzie wyglądało tak, że ty wchodzisz za krzak, normalna osoba idzie, wychodzisz już, wtedy jest ciepło, wtedy to ty... Czyli zaczyna ta sekwencja thrillera, tak? Tak. To wiesz, jak chcesz wejść. Ten thriller nie jest coś świętowania, tylko to jest część making of. No nie, to jest część prawdziwego filmu. Jak Ale ze to, sobą. że jak się przebiera? Nie, ta transformacja nie jest częścią making of. Jest częścią właściwego filmu. W uniwersum Cyber też się przebiera? W uniwersum idziesz, to jest normalnie transformacja jak w czwartym odcinku. Żeby... A, dobrze. Znaczy, że to jest analogia do Michaela Jacksona, że on się obrócił, znów ponownie odwrócił głowę i wtedy okazało się, że sam jest zombie, to tak ty wchodzisz za krzak, a jak już cię ponownie widzą odbiorcy, to wtedy... No to może się tam wróć z kosmosu albo szczypera. Nie, nie. Cymbałka się zacząć. Nie, to jest cały czas thriller, A, dobrze? To dobrze, no, a dobrze, to ten, tak. Mhm. Tak, No. dobrze. Nie, bo to wniesie jeszcze bardziej. To wniesie bardziej z tą sosnę. Nie jak znają... Jak znają... się wtarabają po prostu, no, o, słuchaj. O, wychodzisz? Tak. Tak, właśnie. Żeby iść nowy świat, nie? Więc robimy to inaczej, patrz. Wchodzisz? Tu ja tam gałąź i już. Patrz, jeśli tą nogę wyciąga przed siebie, przecież to, słucham? I przez to się wychylasz trochę bardziej do przodu, no ale na etapie się zatrzymujesz, tak? Tak, w jaki sposób patrzę na to trudne? Patrz. No. No tak, ale, nie jest, ale jest ich, są 2 lub 3, tak? Więc myślę, że się zdecydowanie tutaj przydadzą. Klimat nawet pasuje, nie? Tak? Bardziej wiele się przesunie, no. I patrz, ty tutaj uciekasz, po prawej będzie horda zombie cała, ty przesuwasz... Uciekasz w moje lewo, czyli w swoje prawo. W tę stronę. A tutaj się poruszają płynnie zombie już, tak? To jest kontynuacja tego z trumnami, powiedzmy, nie? Musisz się przebrać niby jak Superman, tak? Tak. Wtedy, patrz, i tutaj przybiegniesz pod te brzozy i wtedy zrobimy tak, że tyłem uciekasz w tę stronę, zombie też goni cię. To jest charakterystyczny sposób chodzenia. I wtedy ty wchodzisz właśnie za brzozę, wychodzisz ze szczyporem, wtedy zombie taką skakuje z zaskoczenia. Widać na się sekwencja taneczna, tak? Nie, patrz, że jestem trochę takim rozwiązania, poczekaj, że tak patrzysz na niego, jak intensywnie na początku, nie? No i ty już jest przerażony, patrzysz tam, widzisz, że nie masz za bardzo drogiej ucieczki. I po prostu patrzysz od tego etapu, patrzysz w różne strony, taki zdezorientowany, taki naprawdę przerażony, nie? Ale najczęściej wracasz właśnie do tego zombiego, żeby zobaczyć jak zmierza się odległość między wami, tak? I wtedy, po jakimś czasie po prostu jak się kiwnę głową, to wtedy po prostu zostać zastrzelony przez Astro. Wtedy taką ulgę czujesz, że takie mocne zdziwienie połączone teraz... Czyli wtedy jak jest... I wtedy tak... tak? Taki niby zdziwiony, zorientowany, a na końcu powiedział taki uśmiech, taki uśmiech zrozumienia jakby. Sam to znaczy strzał? Słucham? Sam to znaczy strzał? Słucham? Sam to znaczy strzał? Tak, ale zrobię... I tak robię. Dobrze? Manuel Jackson, Biggie Joule. Biggie Joule is not my girl, but the kid is not my son.
Ta perla jest zupełnie jak ten ekran, rozumiesz? Zupełnie. Ta peleryna przecież nigdy się nie wycięła. This is it. Zbyt dobrze, tak? Tak. I mu coś jeszcze? Teraz coś tak... Teraz coś tak... Teraz ty tak się szamotałeś. I don't know if you handle this. I don't know if you're ready. What do you mean? Do płuca mi trafiło. Naprawdę?
Harry told me there's something urgent I need to see. So, let's take a look. What the hell? What am I looking at? What the f is this sh**? This here is just unacceptable. Yep, that's not normal, man. Where are your parents? Who are your parents? Whatever this stuff is. Yeah, whatever this shit is right here, you need to stop. Oh, blimey. Fucking hell.